Nasz jedyny wolny dzień idziemy na konie. Chociaż pogoda jest zła. Ale nie ma opcji, żeby odwołali. Nie jest tak źle. Może około 10 stopni i lekko co kropi. Dzisiaj ma spaść śnieg, ale to potem, jakoś po południu. Możemy być świadkami czegoś emocjonującego. Znajomy widok, namiotodomki, podobne były w Yosemite. Trafiliśmy na miejsce Corals w Colter Bay Village. Stajnie. Stajnie były oddalone niecałe 1,5 kilometra od miejsca naszego noclegu. Czekała nas 2-godzinna przejażdżka konna, w trakcie której poruszaliśmy się częściowo po trasie, znanej nam już ze szlaku Hermitage Trail. Taka jazda konno była dla nas zupełnie nowym doświadczeniem. Patka, jak emocje, jak emocje. Pozytywnie. Myślę, że nie będzie za dużo do roboty. To mi się podoba. Stój. Widzisz, rozumiem je. Wystarczy, że po polsku mu powiem. Ruszamy, on rusza. Daj mu trochę miejsca. Nie bądź taki porywczy. Ruszamy, koniu. Omijamy właśnie przeszkody w postaci drzewa, które nawet dla konia byłoby nie do przejścia. Więc mamy z kolei inne małe przeszkody. No i teraz w prawo. No i git. Się rozpadało. On znalazł alternatywną ścieżkę. Pamiętam tą górę. Pamiętasz, podchodziliśmy pod nią. Hey! Come on! Co, koniku? Ruszamy? You were my slowpoke today, Cap. Usually is a very fast walker. Właśnie skończyliśmy. Jeździłem na ponoć najlepszym koniu, który nazywa się Captain. Lubił często zatrzymywać się i zbaczać ze szlaku. Tylko nazywał się Hat. Jest strasznie zimno, ale tak poza tym było ok. Ręce przemarzły. Come on, Cap. Come on. No. Come on. Reach in there. Give it to me. There you go. See, just like that, and you wipe that slobber right back on her face. To jest właśnie Captain. Kapitan, na którym jeździłem. A raczej to jest ona. Zaczynając o 9 rano, mieliśmy jeszcze sporo czasu, aby pojechać po południu do Jackson Hole. W końcu pojawiliśmy się w mieście Jackson Hole. Zaraz założymy konto bankowe. Niezrealizowane czeki czekały na nas od początku naszej pracy w Yosemite, gdyż nie mieliśmy tam okazji, aby wybrać się do banku. Kurde, myślałem, że tu jest przejście jakieś. Ładny budynek. W Ameryce to w bankach nawet można sobie herbatę zrobić. Albo kawę, jest woda. Właśnie. A w Polsce... Zobaczcie różnicę. I cukier był. Tak. Piękne niebo, brzydkie niebo. I tak jest git. Rano było wszędzie brzydko. Lało bardzo. Teraz czas na zwiedzanie Jackson. Okazało się, że wewnątrz Jackson Hole komunikacja miejska była darmowa. Przykra dla nas wiadomość. Muzea są w poniedziałki zamknięte. A na dodatek nie mamy sporo czasu. Idziemy do sklepu zobaczyć
Wspaniałe promocje. Nawet na punkt widokowy nie zdążymy wejść. Na dodatek zaczyna grzmieć. Nie wiedziałem, że Michelin wypuścił własne buty. From tires to soles. Ciekawe rzeczy można się dowiedzieć każdego dnia. Zakupiłem skarpety i pogoda się poprawiła. Zimą moglibyśmy skorzystać z tego stoku narciarskiego. Pogoda nas nie rozpieszcza. Elk Antler Arch, czyli łuk wykonany z poroży, jest jednym z symboli Jackson Hole. Wcześniej mijaliśmy podobny na lotnisku. Tutaj ludzie mogą sobie przybijać pineski, zaznaczając miejsce, z którego przybyli. Dowiedzieliśmy się, że Wrocław znajduje się pod Łodzią. Przynajmniej tak to niefortunnie wynika z tej mapy. Dla nas szpilek już nie starczyło. Nie ma ich. Dokładnie taki sam niedźwiadek był w Yosemite, w miejscu, w którym pracowałem. Mają tu sporo ciekawych i zabawnych motywów, chociażby z zwierzętami, koszulki, memy. Jeszcze więcej memów. Huckleberry. Generalnie jest to owoc, który występuje tylko na tych rejonach i możemy spotkać dosłownie wszędzie związane z tym wyroby. Huckleberry na polski to borówka amerykańska. Jedno z wielu muzeów, do którego dzisiaj nie mogliśmy wejść. Całkiem spoko. W sklepie podróżniczym można nawet znaleźć przewodnik po Polsce. Poczytamy w nim m.in. o Olsztynie, o Szczecinie. Ciekawe, co tam mają. Chcieliśmy wrócić do Colter Bay Village autobusem pracowniczym, ale za późno zorientowaliśmy się, że przystanek w drugą stronę znajduje się w innym miejscu. Było to ostatnie połączenie tego dnia, więc zaczęliśmy łapać stopa na kciuka, tym razem bez kartonu. Zaczęło się robić ciemno, na szczęście zatrzymał się ktoś, kto jechał docelowo do Colter Bay Village, a do przejechania było około 65 km. Na zwiedzanie Jackson Hole nie mieliśmy niestety zbyt dużo czasu. Pierwotnie zamierzaliśmy wejść na Snow King Mountain nad wyciągiem narciarskim, aby mieć ładną panoramę na miasto i góry Grand Teton. W następnym odcinku udamy się nieco wyżej nad malownicze jeziora Delta, Surprise i Amphitheater, pobijając swój dotychczasowy rekord wysokości, na jakiej kiedykolwiek się znajdowaliśmy. Jeśli spodobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Zapraszam również do obejrzenia pozostałych odcinków serii o USA.